Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na Filipinach. Jak oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, że zostaliśmy w El Nido, bo idzie jakiś huragan. Mieliśmy płynąć na ekspedycję 3-dniową do Coron. Niestety jest skasowane, a dzisiaj musimy znaleźć sobie hotel, co też już nie jest takie łatwe, bo dużo hoteli jest już pozajmowanych, bo ludzie przyjeżdżają, a nie mogą stąd wypływać i my musimy iść właśnie teraz poszukać. Jesteśmy pod jednym z nich. Idziemy zapytać, czy jest w ogóle dostępny, jaka cena i jakie pokoje. I druga najważniejsza sprawa to Mariki stopa. Wczoraj rozwalona, dzisiaj jedziemy do szpitala. Już mamy umówioną wizytę. Ale jaja, przyjechaliśmy pod szpital, szpital zamknięty. Mieli jakąś imprezkę wczoraj, nie tylko my. Tutaj też pani przyjechała o kulach, myślała, że coś załatwi. Ubezpieczenie nas tutaj wysłało, więc pewnie się z nimi kontaktowali. A ochroniarz nam dzisiaj mówi, że ten szpital jest zamknięty. Taki budynek, tu widzicie, hospital. Dziwna sytuacja. Przyjechaliśmy do hotelu, zarezerwowaliśmy już sobie hotel, tak się nazywa. A Marika jeszcze tu przy recepcji poszła zrobić dwójkę. Ale wody w spódce nie ma i poprosiłem panią o wiaderko, żeby przyniosła, bo trzeba zalać. Pani taka przejęta, już przynoszę. Działaj! Wracamy do miasta, jedziemy oddać skuter naszym znajomym i też sobie wypożyczymy skuter, bo co tutaj dzisiaj robić, jak nie można nigdzie pływać. Dokładnie. Wszystkie wycieczki dzisiaj odwołane, także z tą, na której wczoraj byliśmy, mieliśmy szczęście, że popłynęliśmy, a dzisiaj to zostaje po prostu właśnie wypożyczyć skuter i gdzieś jeszcze tu pojeździć. I czekać na ten deszcz, który w końcu przyjdzie. Skoro zostajemy 2 dni jeszcze, to bierzemy skuter na 2 dni. Ja niezłe z tą panią. Pani już wyprowadza nasz skuter. Zaraz siadamy i jedziemy. A, jeszcze musimy nasze walizki zawieźć. Przyszliśmy jeszcze do restauracji, która jest otwarta 24 godziny na dobę. Ja mam wołowinę, ryż i czekam jeszcze na 2 jajka. Dla Mariki tak średnio było, więc Mari coś innego sobie zamówi w innym miejscu. Od 1 do 10, jak smakowało? 7,3. O, to wysoko. Wołowina, dobra. Sos lekko ostry, do tego 2 jajka. No jajka lubię jak się rozlewają, one były takie ścięte mocno. Ale jajko zawsze pasuje tutaj do ryżu jeszcze o. Podstawa na Filipinach to sos sojowy, bo też niedosolone te jajka albo ryż. Jedziemy odebrać jeszcze jeden plecak. Jeszcze jeden plecak i może gdzieś ruszymy. Ale widzę, że wiatr się zrywa i nie wiem, czy to nie ciągnie właśnie deszcz teraz. Płacimy 155 peso i ruszamy. To jest jakieś 10 zł za śniadanie. Skuter pusty, więc tankujemy jeszcze paliwo za 2 stówki. Będzie 2,5 litra. 2 stówki to lekko ponad 12 zł. Zabieramy ostatni plecak. Mari zakłada, będzie z tyłu siedziała, bo ja nie mogę jakoś z tyłu tutaj, w sensie z przodu i mieć ten plecak założony, bo Marika nie będzie miała miejsca. I jedziemy. Zostawimy plecak, bo jeszcze nas nie wpuszczą. Tak, a teraz widzę, że jak już wspomnieliśmy, pogoda się zmienia. Ale liczymy, że no jednak to przetrzyma jeszcze i gdzieś to bokiem pójdzie. Nie będzie tego deszczu. Na Boracay jak tak szło, ale jak już dowaliło, to cały dzień Cały ściana dzień, deszczu. no. Jesteśmy już wcześniej, pan postarał się o to, żebyśmy się prowadzili przed czasem. Sporo przed czasem, bo Tak, jest 11:30. 2,5. No. 1380 zł, coś takiego. Łóżko, ale coś czytałem w komentarzach Marii, że słabe ciśnienie w kranie. Do Właśnie. mycia głowy ponoć Aha. słabo na 3. piętrze, ale jeszcze nie sprawdzaliśmy. Wiaderko jest. Wiaderko jest, tak. Tutaj jeszcze mamy taką przestrzeń. Okno to... Mariczka, pokażesz okno? Jakie jest? Tak, tutaj dość popularne. O, proszę bardzo. Zamurowali nam okno. Łazienka tak wygląda. Nie najgorsza wam powiem, bardzo ładnie. Także zostajemy tutaj prawdopodobnie 2 dni. Postanowiliśmy, że nie marnujemy tego czasu. Jak nas złapie deszcz i wichura, to postaramy się też bezpiecznie wrócić, no bo nie będziemy też jakoś mega daleko. Choć ta plaża, do której chcielibyśmy cię dojechać, jest godzinę drogi stąd. Ale myślę, że będzie ok. Będziemy to kontrolować. Tak, będziemy kontrolować. A z racji tego, że mam prezent od Mariki, czyli taka torba, która nie przemaka, to możemy załadować sprzęt i nie martwić się już o deszcz. Po drodze z polecenia taka restauracja, tak się nazywa. Dostaliśmy taką polecajkę, że jest fajna restauracja, więc idziemy zobaczyć do środka. Patrzcie, jak ładnie to wygląda. Wszystko na otwartym powietrzu. Tu jakieś bananowce po jednej i po drugiej stronie. Tam też z przodu są jakieś miejsca nad samą rzeką. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest most, to jest ta droga, tam musimy jechać dalej, ale po drodze już coś zaczęło kropić. O, i można sobie tak posiedzieć nad rzeką, jak nad Wisłą. Przenosimy się z tych siedzeń, bo one niewygodne takie do jedzenia, więc wracamy do środka. Piękny kadr za Mariką, przyszły już nasze kokosy. Patrzcie, jakie wielkie, przecież to jest
Ogromny jest. Ogromny kokos. Pełen. Tak, 60 peso tylko. I co fajne, słyszycie? Szklane nie, rury. no, nie plastikowe. Tutaj już w wielu miejscach spotkaliśmy się w ogóle nie dają na przykład do kawy czy do czegoś takiego na wynos, rurek. Jakby chcą być taki plastic free totalnie. Reklamówek nie dają. No, Ale za to lód już załadowany w reklamówkę. Także tutaj też jest kilka takich rzeczy, że już jakby ograniczają, ale jeszcze czasami jest to śmiesznie. A mój kokos wcale nie mniejszy. Są już nasze dania, ja tu za bardzo nie widzę, co jest pod tym jajkiem. A jest ryż z jakimś sosem, jest mój kurczak adobo w sosie kokosowym. Kokosowym. Zapomniałem. A Monika ma krewetki z pieczarkami w sosie z masełkiem i z czosnkiem. Smacznego. smacznego. Wychodzimy już z tej restauracji, zapłaciliśmy 740 peso, to wyszło 45 zł. Za 2 obiady, krewetki, kurczak, do tego 2 kokosy, mój kurczak, rewelacja 5/5 w ocenie Google'a, jakbym miał dać za to Mariki krewetki lekko 1. spalone. No niestety na 1 się nadają totalnie na ocenę, ale znajomi jedli 2 dni wcześniej przed nami i po prostu całkowicie danie to inaczej wyglądało i też smakowało, a moje gorzki do tej pory spalony czosnek mam w buzi, no i pieczarki też, zresztą wszystko było trochę przypalone. Niedziela dzisiaj jest, podejrzewam, że szef kuchni dzisiaj No ma wolne, właśnie. a teraz pracują tutaj po prostu jacyś inni kucharze. Jedziemy poprawić smak czymś innym. You're at the bar hanging out with your regular dudes. You see the name on your phone and you know that it's screwed. You know that it's true. She buckles up, going off about Hollywood stars. Yet you were already bored before she gets in the car. You know that you are. So think it's time to tell you what I've had on my mind. P-E-R-F-E-C-T. Come on, baby, you'd look good on me. P-E-R-F-E-C-T. Come on, baby, you'd look good on me. If you see what I can see, G-O-O-D. Bye. So pack a bag, take your passport and put on your shoes. You got a ride to the airport and nothing to lose. It's easy to choose. I'll show you things you've never seen, not even in your wildest dreams. You need some sand between your toes. You need a girl who really knows. So think. Dojechaliśmy na plażę Duli Beach i ona jest oddalona od El Nido niespełna godzinę jazdy skuterem. Początek drogi jest dobry, w sumie większość drogi jest dobra. Tutaj za to końcówka już taka bum bum bum, nie utwardzona czy utwardzona, ale bardziej polna droga. Tak, czasami trochę tak, trochę tak. Tak wygląda ta plaża, oczywiście plaży nie widać, ale widać już duże fale, też są deski, więc pewnie dlatego tutaj ludzie przyjeżdżają na surfing. O, Marii jeszcze kuśtyka w szpitalu była, tak? Szpital zamknięty. Okej, ale pan jeszcze powiedział, że trzeba się tutaj zarejestrować, żeby wejść na tą plażę i wpisać swoje imiona. Myślimy, że dla bezpieczeństwa. A no jeszcze nie wiemy, czy będą chcieli jakieś pieniądze. Taka wioseczka zrobiona. Są jakieś tam sklepiki, wypożyczalnia, jest jakiś sklep, bar, tutaj restauracja, tam też można coś się napić. Wpisujemy się na listę, ale nie widać, żeby jakieś opłaty były. Są deski, jest bar z restauracją, można zjeść się, napić. Oj, do dzisiaj dość spore fale. Ale widać, chętnych nie brakuje na dechę. Zresztą takie warunki na dechę to są idealne. Jest też jakiś resort na tej plaży, ale on wygląda albo jest niedokończony, albo już nie działa. Bardziej bym obstawiał, że już nie działa, albo w ogóle nie był otwarty, bo widać, że tutaj z przodu to już jest stare, a znowu w środku widać, jakby był już skończony albo niedokończony. No i w sumie nie wiem, bo niektóre są takie, że są niedokończone, a stoją puste. Jak wejdziecie na tą plażę i pójdziecie w lewo, to zobaczycie piękne palmy, które się wyginają na plażę i też na końcu widzę, że jest jakiś hotel, resort. Rozkładamy się na chwilę na plaży, poleżymy sobie, ale dzisiaj warunki nie sprzyjają do plażowania. Mam wrażenie, że teraz jeszcze mocniej wieje niż jak przyjechaliśmy, więc my tutaj za długo też nie zostajemy, zbieramy się trochę bliżej naszej miejscowości. Ale ten wiaterek też nie jest taki zimny, tylko leżeliśmy Przyjemny. i przyjemny, cieplutki. Ale jak widzicie po tej palmie, to te palmy już chodzą ładnie. Tutaj też widać jak powyginane. Jest plaża i też zobaczcie 2 kuski. Mama z córką pewnie, tak wygląda. Patrzcie, dopiero ten kokos stąd spadł. Jaki stary, my idziemy dosłownie 4 metry od nas. Ale numer gdyby spadł na nas, także uważajcie jak chodzicie pod palmami.
Od razu. Wisi ich tutaj troszeczkę. Wisi, wisi. Teraz je buja jeszcze bardziej, to dlatego pewnie spadł. czym większy wiatr, tym większa szansa, żeby one spadły. Na ekspedycję kupiliśmy sobie sporo jakichś tam przekąsek, więc teraz oddajemy dzieciakom. Jedziemy? Jedziemy. Zmieniliśmy kierowcę od tego skutera, jak się jedzie. Dobrze, trochę twardo, bo ma amortyzatory popsute, ale poza tym nie zapomniałam. Jakieś stare mosty na naszej... Na naszej trasie. O, patrzcie, jak tutaj się wozi. Telewizor. Jakiś sklepik przy drodze mijamy. A tak wygląda cmentarz w okolicach El Nido. Make it loud. Wróciliśmy już do El Nido i akurat nasz deszcz złapał, a Marii jeszcze zgłodniała. Zgłodniałam, więc przyjechaliśmy na kebaba. A teraz kebab w sumie mamy ile? No ze 100 metrów 200 od naszego hotelu. Tak, także będziesz częstszym bywalcem. Przeczekamy ten deszcz w hotelu, bo w sumie nie wiemy, czy to się zaczyna coś mocniejszego, czy nie. Skoro ta burza, czy ten huragan idzie, no to na Boracay, jak wspomniałem, było to samo, że zaczęło padać, a później już było normalnie ściana deszczu cały dzień. Kryszka? A małego. Na każdym piętrze, jeszcze przed pokojami, tego wam nie pokazywałem, tu jest nasz 304, jest kawka, herbatka, można sobie zrobić, woda do picia, jakaś książka do przeczytania, można sobie posiedzieć, nawet coś zjeść. Przestało nam padać, więc wychodzimy jeszcze skorzystać. Mamy około godzinkę do zachodu słońca, więc podjedziemy może na jakąś kawkę albo weźmiemy ją na wynos i przejdziemy się na plażę. Choć ze słońca i zachodu to chyba nic dzisiaj nie będzie, ale mimo wszystko zobaczymy, co będzie. Zdecydowanie kawa się przyda Marice, bo już mi zasypiała w pokoju. Zabraliśmy nasze najlepsze filipińskie jedzenie i jedziemy na naszą stronę, na plażę. Zobaczymy, może będzie piękny zachód słońca, choć Mari mówi, że nic raczej z tego dzisiaj nie No będzie. nie bardzo się zapowiada, tak jak patrzę tutaj na horyzoncie. No nie ma. No nie ma. Idziemy na koniec portu, gdzieś tutaj sobie usiądziemy, zjemy nasze burksy, fryty i będziemy podziwiać to, co nam dzisiaj natura da. Aczkolwiek nie liczymy na żadne kolory dzisiaj. Nie wiem, czy Wam ostatnio pokazywaliśmy, jak te burgery wyglądają, ale dzisiaj dostaliśmy w nowej bułce z sezamem w dodatku. Taka była, nawalone z surówki, kotlet, Tak. ale, gdzie jest jajo? Czekaj, dzisiaj miało być jajo. No zawsze miało być, nie ma jajka? A czekaj, może mi zleciało. Możliwe. Nie, Ale coś takiego kosztuje 100, czyli 6 zł. Nie no, jajka by zapomniał? Jak to z jajkiem? No nie, jest, dobra. jajo w uciekło. sosie nie widać. A do tego takie frytki też za 100, czyli lekko ponad 6 zł. Ja też się rozpakowuję ze swoim. Witajcie, telewidzowie! Kolejnego dnia na Filipinach. My ruszamy do załatwienia. Mamy służbę zdrowia, czyli wczoraj był zamknięty szpital, bo imprezkę mieli, ale jedziemy najpierw na jakieś śniadanie, bo już nam burczy. Czy Marii już wiesz, co weźmiesz sobie z tych półmisków? Wydaje mi się, że tak, że zdecydowałam się. Tu dobrze wyglądają te warzywa z krewetkami, ale jedziemy do lekarza, to nie chcę walić rybą. Będzie chyba kurczaczek grany. A ja wezmę sobie, tam wieprzowina dobrze też wygląda, ale ja raczej pójdę dzisiaj w tą wieprzowinę, tak mi się wydaje, że to jest wieprzowina, albo tamte mięso, też podobne do wieprzowiny. Tak wygląda moja porcja, wieprzowina, kurczak u Mariki, takie 2 kawałki, ryż zrobiliśmy sobie czosnkowy, dosypaliśmy takiego smażonego czosnku, smacznego. Dlaczego? Podjechaliśmy właśnie pod szpital, tu jest szpital napisane. Jaja, wczoraj był zamknięty, bo imprezę mieli, dzisiaj podjeżdżamy, jest lekko po godzinie 11, wychodzi ochroniarz, bo tutaj wszędzie są ochroniarze, mówią wróćcie o 1:30, bo lekarz ma przerwę obiadową.
Wyobraźcie sobie 2,5 godziny obiad jest. No, nieźle, bo ten szpital, ja nie wiem, żeby trafić tutaj, kiedy jest otwarte, to naprawdę trzeba mieć szczęście. Nie, szczęście to nie chorować. Przyjechaliśmy z powrotem do hotelu, skoro i tak musimy czekać na lekarza, a Mari ma tutaj przyjaciela małego. Malusiek, taki malusiek. A jak już wiecie, nie możemy wyjechać z El Nido, bo przez to, że miał być ten huragan, ale tutaj za bardzo się nie dzieje. Jedyne zmiany, jakie widać, trochę powiało, ale jedyne zmiany, jakie było widać, to ponoć jak się wypływało już za te wyspy, no to jednak te fale były już duże na morzu i dlatego to wszystko było zamknięte, ale z tego co wiemy już, że jutro już stąd wypłyniemy. Niestety straciliśmy ten czas, który mogliśmy pokonać z El Nido do Coron, tą ekspedycję 3-dniową, ale już na to wpływu nie mamy, więc jutro prawdopodobnie wypłyniemy z El Nido na Coron i tam będziemy mieli tylko jeden pełny dzień. Odczekaliśmy trochę w pokoju, ale ten dzień będzie chaotyczny. Mamy jeszcze dwie sprawy takie ważne do załatwienia, czyli ten szpital i musimy kupić bilety wyjazdowe z tej miejscowości, więc czytaliśmy też opinie, kupowane bilety online, też nie było później miejsc dla innych ludzi, także lepiej kupić na miejscu niż online, tak nam się przynajmniej wydaje, bo teraz dużo ludzi będzie chciało wyjechać z El Nido do Coron. To może być też problematyczne, a nawet ludzie jak kupowali, słyszałam w porcie, to też czekali na przykład 2 godziny, no i łódka pełna nagle, także nie wiem, mamy nadzieję, bo mamy jedynie jutro taki dzień zapasowy, żeby wyjechać i dojechać do Coron. Zbieramy się i jedziemy, Mari. Co najpierw? Szpital. Jednak nie będzie to szpital, bo jest 13, więc musimy zmienić plan. Jedziemy teraz do portu załatwić te bilety. Lekarz jeszcze je obiad. Jesteśmy już pod biurem. W sumie tak, to jest jedno, to jest drugie. Z tego co wiemy, jutro płyną dwie, ale panie tutaj weszły i już zamknięte, więc nie wiem, czy oni nie przyjmują gości. Tam ktoś jest, więc możemy iść No zapytać. pewnie na lunchu jeszcze przerwę. O, pan teraz kłódkę jeszcze założy. Mimo, że jedni zamknięci, drudzy otwarci, to już wiemy, o co chodzi. Tańsza opcja to jest 2500 peso, 12:30 wypływa, droższa opcja 2800 peso i też wypływa o 12:30. I co się okazało, że ta łódź odpływała tak samo już dzisiaj, a w biurze powiedzieli nam, że dzisiaj nic nie odpływa, nie da rady tam dojechać, więc jakby no szkoda, bo dzisiaj piękna pogoda i jutro już by była jakaś jedna wycieczka i pojutrze kolejna. Tak, a tak na Coron jak będziemy, to zrobimy tylko jakąś jednodniówkę. Jeśli ta pogoda będzie dobra, bo też jest tak często, że rano dopiero jest zezwolenie tak albo nie na wypłynięcie łodzi. Więc no ale liczymy, że to gdzieś już się wszystko przesunęło, poszło i zrobimy jakąś wycieczkę tam. Bo po każdej burzy Wychodzi słońce! tutaj też jest fajna kawiarnia, tylko tam jest wszystko zajęte od strony morza, ludzie tam sobie piją kawkę, relaksują się, Mari sobie wzięła Ale jedną na fajnie. wynos. Tak, jakbyście chcieli tutaj przyjść, to Hanna się nazywa. Jeszcze w smaku w sumie nie wiem, jak kawa smakuje. O, serduszko, O, albo jakiś kwiatek. To już A- ładnie, pianka dobrze ubita. Tak, ale tak jak Marcin wspomniał, fajnie siedzicie z widokiem na morze. Ale jak popularne miejsce, to ludzi też tutaj nie brakuje i wszystko pozajmowane. Mocna. Jesteśmy już pod szpitalem i Mari musi wypisać coś tam, jakieś dane podać. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, no takie podstawowe dane po prostu. Tak, i się siedzi przed szpitalem na takich krzesełkach, Marika jest teraz ostatnia, tu jeszcze są jakieś dziewczyny, no i się czeka w kolejce. Każdego, kto wchodzi, to pilnuje taki ochroniarz z bronią. Jesteśmy już w środku, czekamy na jakiś wywiad na początek. Sporo ludzi, ale tak w miarę szybko to idzie. Mari właśnie wróciła ze zdjęcia stopy. Marika przy okazji, o tutaj jest zdjęcie stopy, a przy okazji jeszcze ma drzazgę, więc trzeba drzazgę wyciągnąć. Ach, te Filipiny. Na razie tak wychodzimy. O, powinięta stopa. Wychodzimy już z taką papierową siatką leków. Plastic Free El Nido, nie dają plastikowe. Coś mam tu do dezynfekcji, jakieś leki przeciwbólowe. Co to chyba to jest? Woda utleniona, proszę bardzo, także tak, no. Bo jeszcze właśnie co do tej drzazgi, no to rano tak bolała, próbowaliśmy coś tam zrobić, a tutaj lekarz mówi, że on nie widzi. Ale A bo już później nie było, bo na jednej stopie Mari miała drzazgę, no, a na drugiej stopę rozwaliła, coś tam poszło. no, próbowaliśmy dzisiaj to wyciągnąć, no i nie szło w ogóle i strasznie bolało. Ale no. rano była, a jak przyjechaliśmy do szpitala, to już jej nie było. Musiała Możemy gdzieś- to naciskaliśmy i gdzieś to wyjść. się po prostu wyszło, no a jeszcze zostało taki trochę lekki ból, no ale No to i widzicie. koniec z głupot na Filipinach, do hotelu i leżakowanie teraz. A dzisiaj taka ładna pogoda. A co najlepsze, lekarz wziął to zdjęcie ze skanu i mówi tak,
po prawej stronie, nie, po lewej, nie, po prawej. I tak przez chwilę mówi po prawej. Marika mówi, nie, po lewej. On, aha, no. I dopiero wziął zdjęcie do góry nogami, bo odwrotnie patrzył. I mówi, coś tam jest, ale no nie, nic złamanego w każdym razie, ale coś tam jest takiego, coś zobaczył, ale nie potrafił powiedzieć co do końca, ale skoro zdjęcie do góry nogami miał, to ja już nie wiem, co tam mam. Tankujemy jeszcze nasz skuter za 50 peso, bo nie potrzebujemy więcej. O, to lekko ponad pół litra wyszło. Wróciliśmy już do biura, słońce pięknie świeci po tych kilku dniach. Wróciliśmy do biura kupić prom na jutro. Bilecik trzeba sobie samemu wypisać, wpisać swoje tam wiek i imię, nazwisko i pani tutaj zaraz wbije do systemu. Mamy już bileciki, teraz płacimy 5000, to wychodzi lekko ponad 300 zł. W mojej opinii bardzo drogo za tą trasę, bo to będzie płynąć tylko 3,5 do 4 godzin i to jest po 150 zł. Jak na Filipiny to drogo. Ja zostawiam Marikę na plaży, Marika jakieś tam przekąski sobie wzięła, papryczki, ja biorę pierożki tam za mną i się rozdzielamy. Marika idzie na plażę, a ja idę sklejać film. No, muszę z czegoś zrezygnować, więc dzisiaj rezygnuję z zachodu słońca i plażowania na rzecz ostatniej kolacji w El Nido, więc dzisiaj Marikę zabieram na kolację wyjazdową. Pyszna, w sensie jeśli pójdziemy do tego miejsca, a liczę, że dzisiaj będzie otwarte, to będzie wyśmienita kolacja i pożegnanie El Nido. Tak wyglądają moje pierożki. Może nie za bardzo je tutaj widać teraz, bo zasypałem je cebulą, tutaj dosypałem pieprzu, jakiegoś czosnku. O, to są te pierożki. One są z mięsa mielonego, w tym przypadku z wołowiny, są też wieprzowe i jak kojarzycie z innych państw, albo nawet z Polski, wontony, takie pierożki, zawijane mięso, to tutaj te ciasto jest podobne, tylko że te mięso wystaje na zewnątrz, nie jest zawinięte jak pierożek. Nie chcę wiedzieć, co to za mięso mielone i co tam dają do środka. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, idziemy na pożegnalną kolację z tego miejsca i w mieście trzeba uważać. Pani powiedziała, że dają mandaty po 2,5 tysiąca. Jak się zaparkuje w jakichś tam miejscach i oni zobaczą, że turysta, no to bardzo chętnie podchodzą. Mandacik, dziękuję. Więc ja przyjechałem w miejsce, gdzie braliśmy skuter. On jest przy samym, można powiedzieć, centrum, przy samej plaży. Jakieś może 200-300 metrów. I zaparkowałem tu, zapytałem pani, czy tu będzie bezpiecznie. Pani mówi, że tutaj będzie bezpiecznie, nawet jak przyjdą, to ich pogonię, bo powiem, że to mój biznes i niech sobie tutaj stoi. I pamiętajcie o tym, że można wyłapać dobrą karę tutaj. Marikę wysadziłem niedaleko restauracji. Mari poszła już zamówić, żeby nie łazić z tą chorą nogą, a ja się ten kawałek przejdę. Akurat ta ulica po godzinie 18 jest wolna od ruchu motocyklów czy jakichś innych aut, a Mari już tutaj siedzi, ma stolik. Zawzięłam, mam stolik. Tutaj kończą, więc może się przesiądziemy, ale ten piesek jest tutaj. On kładzie sobie cały czas u nich, wiesz, na kolanach. Słodziak. Prosił jedząco. Restauracja jest mała, ale bardzo popularna. Ludzie czekają w kolejce, a my przyszliśmy, raczej Mari przyszła i było wolne? Tak, akurat ten jedyny stolik był wolny i tam zaraz się zwolniło też jedno miejsce, więc tak, no, jak ludzie jedzą, to wychodzą później. No. A tak na szybko, jakbyś miała policzyć, bo ja siedzę tyłem, ile jest stolików wszystkich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To nie za dużo. 7, niektóre są 4-osobowe, i niektóre 2-osobowe. Tak, więc powiedzmy tam 20 osób to jest maksymalnie. Przyszły już nasze dania, to jest ryż z czosnkiem, Mari to zamówiła. I to jest miks owoców morza, a Marika ma krewetki w maśle. No wyglądają przepięknie, nie to co ostatnio spalone. Smacznego, moja droga, ale ja jeszcze chcę coś powiedzieć. No dobra. Jak wiecie, podróżujemy od morza do gór i zdarzało się, że zamawiałem krewetki. Choć jak jestem gdzieś nad morzem, to nie mam tak, że muszę zjeść rybę, krewetki. I ostatnio, jak byliśmy tutaj ze znajomymi, Paula wzięła miks owoców morza i tak mi posmakowały, że dzisiaj wziąłem sobie sam tą samą porcję. Dzięki, Paula, za to, że mogłem to spróbować u Ciebie. No i teraz mam nadzieję, że będzie smakowało tak samo albo jeszcze lepiej, ale widzę, coś mi się wydaje, że tutaj tego jest więcej niż ostatnio. Przejdziemy się jeszcze kawałek ulicami. Oczywiście tutaj sporo sprzedają takich rzeczy. Na każdym kroku zaczepiają, na każdej ulicy po kilka razy. Przejdziemy się jeszcze kawałek gdzieś tam wzdłuż plaży. Nie będziemy na plaży, ale ulicami wzdłuż plaży. O tym Wam wspomniałem, że są miejsca, gdzie nie można skuterem wjeżdżać. I akurat tutaj nie wiedziecie, bo jest zastawione. Marice zrobiłem kolacyjną albo deserową niespodziankę i zabrałem ją jeszcze na placuszki takie, naleśniki. Mari wzięła sobie z bananem i z nutellą. Nutella już na naleśniku, sporo tego banana. Naleśnik w trójkąt złożony i jest już gotowy. Mari, chcesz do pocięcia? Tak, Chyba chcę. najlepiej będzie, tak. Jeszcze pan potnie na małe kawałki, żeby można było łatwiej jeść. Mari się zajada, to wygląda, że smaczny. Tajski, filipiński. Który lepszy? Filipiński?
w El Nido, obok stadionu. Jak znajdziecie stadion, jak go zlokalizujecie, on jest tam, to tutaj wieczorami od 18 zaczyna się taki bazar. Możecie sobie pokupować jakieś pamiątki, koszulki. Koszulki są naprawdę fajne, świetne. Kolory takie też przyjemne, nie takie chamskie jak w Tajlandii po taniości. Ten materiał też tutaj moim zdaniem jest trochę lepszy. Wyszliśmy już z bazaru, a po drugiej stronie są budy z jedzeniem, takie dosyć lokalne. Na przykład tutaj macie hamburgera, ale no nie wiem, nie jadłam, więc nie polecę, ani nie polecę. W każdym razie wiecie, dobre burgery to tam zaraz za rogiem pan ma. No i tutaj o, frytki pani sprzedaje, tutaj jeszcze coś, chłopaki z balonami stoją. Dalej znajdziecie pierożki, które ostatnio Marcin lubi. Bardzo je lubię. Dodatki są fajne, bo można sobie cebulę dodać, limonkę, czosnek taki prażony, także świetne połączenie. To też nie wychodzi drogo. U mnie tam koło hotelu to kosztowało około 60 peso. Są też tańsze, ale tak 50-60 to jest normalna cena. Za jaką porcję? Za jednego nie? Nie, za 5. A, za 5 sztuk. W El Nido jest też sporo bezdomnych psów, ale nie wszystkie wyglądają źle. Ten to bym powiedziała nawet, że na dietę mógłby przejść. Ale w porównaniu też do tego, co byliśmy 2 lata temu, to jest o wiele mniej psów. Jakby Zdecydowanie. zrobili z tym porządek. I lepiej wyglądają te psy. Starzają się też te chore, które już nie mają sierści, które się cały czas gryzą. Pewnie od pcheł, ale ogólnie wyglądają ok. Tak, ale jest tutaj sklep, tak samo znaleźliśmy jeden sklep z karmą. Także w sumie Kasia i Robert nam go znaleźli i teraz już wiemy i powtarzamy dalej. Także dziękujemy. Wiemy, że jest. Jakbyście tutaj byli, to zachęcamy do kupienia kilo karmy. Kosztuje około 100 peso, 6 zł na ten moment, 6,20. Nie za dużo, tak. I możecie sobie chodzić właśnie i trochę tam pieskom dawać, bo niektóre naprawdę potrzebują. Ten to ma właściciela taki solidny. Co to za piesek? I z tego, co zauważyłam, teraz tak samo w El Nido i w ogóle na Filipinach ludzie mają koty w domach. Już nie psy, ale właśnie koty. Nagrywaliśmy materiał, panowie zobaczyli się, pytają: o, a co wy nagrywacie, macie naklejki? Daliśmy panom naklejki, mówi: nagraj mojego tuk-tuka też, więc No. o, proszę bardzo. Ładny, jest, ciekawy, inne światełka ładne niż te, światełka, tak. co inne. Podświetlane tutaj nad kole. Rewelacja. Taki sobotni, dyskotekowy trochę. And do you have music? O, i pan ma muzykę, wszystko Tak. jasne. Robimy jeszcze zakupy koszulkowe. Mari bierze taki kolor, a ja wybrałem sobie taki, właśnie ten wzór z tą palmą, z tą deską też, a Marika w róż idzie teraz.